No cześć! Po niemal tygodniu takiej niestabilnej, bo deszczowej pogody wracam na budowę. Jak widzicie, koparkowy robi sobie miejsce na ziemię, ponieważ miejsca jest bardzo mało. Część ziemi już została wywieziona, ale ta, która zostanie, będzie ponownie zagospodarowana. Przez niemal tydzień chodziłem tutaj z wiaderkiem w tym wykopie i wylewałem wodę. No ale na szczęście, jak pojawiło się słonko, to koparkowy mógł ściągnąć takie masełko, które tworzyło się na dnie tego wykopu, no i wjechał tutaj do środka. Nadmienię również, że musieliśmy wymienić sprzęt, czyli koparkę, na taką obrotówkę 4-tonową, żeby ona sobie tutaj swobodnie mogła operować. No i jak widać, jest ona na gąsienicach, nie na kołach. Także w tej chwili praca jest o wiele szybsza, przyjemniejsza. No i można dokończyć dzieło, czyli wykonać pierwszy etap prac ziemnych. No dobrze, to popatrzcie jeszcze chwilkę, jak sobie tutaj ta koparka gąsienicowa pracuje, a ja zaraz pokażę Wam, co robiliśmy później. Otóż operator dźwigu, który za jakiś czas tutaj przyjedzie, aby posadowić ściany na płycie fundamentowej, zażyczył sobie, aby wykonać mu takie miejsce na boczną łapę. No i w tej chwili koparkowy się z tym męczy. Męczy się dlatego, ponieważ używa nieodpowiedniej łyżki. Jak widać, jest to łyżka do skarpowania. Ale powolutku posuwamy się do przodu. Także jest dobrze. Przy okazji poprosiłem go, aby stuknął parę razy o te pozostałości po leszczynie, ale nie dało to efektu. Miejsce na łapę wygląda w ten sposób. Ta glina, co tam jest w środku, jest naprawdę tak twarda, że chyba nawet nie trzeba będzie tutaj sypać żadnego gruzu i utwardzać. Zobaczymy. Jak coś, to mam gruz przygotowany. No i po 4 godzinkach udało się wykopać dziurę, do której później wsypiemy kamień. Ale na razie mogę się nacieszyć widokiem tej właśnie dziury, którą ładnie tutaj opala słoneczko i suszy ją. No bo jeszcze niedawno było tutaj takie gliniane masełko, po którym właściwie nie dało się chodzić, jeździć, no i wyglądało to naprawdę tragicznie. Teraz jest o wiele lepiej i dziura czeka na około 100 ton kamienia. Przed wysypaniem kamienia musimy jeszcze wykonać drenaż opaskowy. Koparkowy tutaj na brzegach tej wielkiej dziury robi taki podkop, do którego wsuniemy właśnie peszel drenarski. No i całość zasypiemy żwirkiem, który tutaj jest nagromadzony. Kosztował naprawdę sporo i ciężko było go dostać. Dziury na brzegach już wykonane. Zostały jeszcze przemierzone niwelatorem, czy jest odpowiedni spadek. No i można już w nich umieścić peszel, który, miejmy nadzieję, zbierze całą wodę, która chciałaby się dostać pod płytę, pod budynek. No a całość później powędruje do takiej studzienki, która zostanie wykonana na brzegu budynku. Z tej studzienki można sobie będzie na przykład korzystać, biorąc wodę do podlewania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Peszel już ułożony. Tutaj jeszcze końcóweczka. No i całkiem fajnie to wygląda. No nic, no to koparkowy do roboty i sypiemy żwirek. Koparkowy nie mógł wyjechać już z tego dołu, więc
miał utrudnione zadanie, aby dostać się do tego żwirku, który jest tam około 4 metrów za wykopem. No ale jak widzicie, jakoś daje sobie radę. Pod sam koniec pomogłem mu trochę łopatą. No a jak nasypał już tego żwirku, no to spokojnie mógł opuścić tą dziurę, wyjeżdżając po nim. No i wtedy dostanie się do żwirku było o wiele łatwiejsze. No i w sumie to tyle na dzisiaj, no bo kamień przyjedzie dopiero jutro. Tak, także na działce zostałem już tylko ja. Jak koparkowy sobie pojechał, to ładnie tutaj gumiokami wyrównałem jeszcze ten żwirek, także wygląda to teraz tak estetycznie. Właściwie nie ma to znaczenia, ponieważ to i tak zostanie przysypane i potem jeszcze utwardzone. No ale jak widzicie, peszel ładnie tam już sobie wystaje i czeka na studzienkę. Spróbuję tutaj teraz wejść do tego dołu, abyście mogli zobaczyć, w jaki sposób zostało to wszystko wykopane. Tutaj chyba jest najniżej. No i tak to wygląda. Na czerwono zaznaczyłem sobie sączka, aby wiedzieć, w którym miejscu on jest. No i tutaj jest ten peszel wystający, który potem się połączy ładnie i powędruje do studzienki. A fachowcy uznali, że z tym sączkiem nie trzeba nic robić. Woda będzie się z niego sączyć wprost do tego drenażu. Podejdźmy tutaj bliżej. No i jak widać, nic się nie sączy. Mimo że jest to sączek. Sączek, który odchodzi gdzieś tam ze starego drenażu kamionkowego. Peszla drenarskiego zostało jeszcze sporo, także całkiem możliwe, że od tej studzienki pójdzie jeszcze jeden peszel tam trochę niżej, żeby ta woda mogła sobie swobodnie spływać gdzieś tam w dół. No i tak to rozwiążemy. Ok, no to ostatni rzut na ten pierwszy etap prac ziemnych. Cieszę się, że udało się go dziś zrealizować. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!